Cześć. Co mamy? Mogą to być ślady samochodu napastnika, taksówkarza albo sąsiada, kto wie. O, pani komisarz przyjechała. Dzięki. Sorry, chłopaki, za spóźnienie, ale Ale nie byliśmy pierwsi w kolejce. no nie. Była awaria kanalizacji i musieli rozkopać studzienkę melioracyjną i znaleźli tam ciało. Tak w centrum miasta? Nie, na peryferiach, jakieś 5 kilometrów stąd na północ. Tam jest niedaleko stary, opuszczony magazyn. Zidentyfikowali ciało? Skąd? Patolog uważa, że ciało leży tam co najmniej miesiąc. Ciało jest w stanie silnego rozkładu. Mało zostało z tego gościa. Boże, gość to wiadomo. Myślisz, że to jakieś porachunki? Prawdopodobnie zginął od strzału w klatkę piersiową, a właściwie 3. Czyli to facet? I najprawdopodobniej gangus. Być może. Albo odpalili go tu na Gorczaku, albo go przewieźli. Być może nie sądzili, że ciało wypłynie. No, a tu jednak. Dobra, co tu mamy? Co tu się dzieje? No nie za wesoło. Zapraszam. Czemu? Co prawda, nie na zewnątrz, tylko w środku. Norbert i Klaudia Ziętek mieszkają tutaj sami. Włamanie było w nocy. Weszli przez drzwi od ogrodu. Napad na tle rabunkowym? Nie wydaje mi się, nic nie zginęło, szuflady nie były otwierane. To co się tutaj właściwie stało? Mąż, Norbert Ziętek, zaginął. Natomiast żona Klaudia została znaleziona pobita, pocięta, tak naprawdę skatowana. Nieprzytomną znalazła go Sposia, wezwała pomoc. Gdzie pobita obecnie się znajduje? W szpitalu nie wiadomo, czy przeżyje. Czy ktoś próbował dzwonić do uprowadzonego? Telefon znaleźliśmy przy łóżku, technicy próbują go uruchomić i coś z niego wyciągnąć. Czy zostały znalezione jakieś ślady, odciski palców, cokolwiek? Dopiero szukamy. Ślady mamy tylko opon przed domem, ale każdy może tam zaparkować. Czyli najprawdopodobniej sprawca przyszedł po tego faceta. To czemu urządził takiego żonę? Ja podejrzewam, że to są jakieś porachunki albo zemsta. Mówiłeś, że pobitą znalazła go Sposia. Jest tutaj? W kuchni. Starałem się skupić na sprawie napadniętego małżeństwa, ale cały czas myślałem o zwłokach znalezionych w studzience melioracyjnej. Bałem się, że spełni się mój największy koszmar. Odnalezienie ciała Czarnego, którego zabiła moja matka. Jak długo pani tutaj pracuje? Od jakichś 5 lat. Jak tylko się tu wprowadzili, to wygrałam ten casting na gosposie. Czy państwo Ziętek mają jakieś dzieci? Nie, a powinni, bo to porządni ludzie. Koleżanki mi zazdrościły, że znalazłam posadę u sędziego. Pan Ziętek jest sędzią w Wydziale Karnym. A czym zajmuje się jego żona? Pani Klaudia pracuje w banku, ale nie przy okienku. Jest jakąś szefową. Pani kochana, on szycha, ona szycha, ale na dzieci nie starczyło czasu. Czy oni mieli jakieś problemy? Nic mi o tym nie wiadomo. To spokojni ludzie. Po pracy wracali do domu, podawałam im obiad, potem kawę z ciastem. Mówiłam, co mają na kolację i wychodziłam do domu. Czyli nie mieli żadnych problemów? Żadnych. Boże, pan Norbert to był facet, o którym marzy każda kobieta. Przynosił żonie kwiaty, zapraszał na koncerty, wychodzili razem do restauracji. A pani Klaudia na weekendy zabierała go do Paryża, Mediolanu, Barcelony. No cudowne życie. Tylko pozazdrościć. A żeby pani wiedziała, bo takich ludzi dzisiaj to ze świecą szukać. A czy ktoś sędziego nachodził? Może dostawał jakieś telefony z pogróżkami? Nie, jestem tego pewna. Pan Norbert zawsze powtarzał, że jego dom to jego azyl. Czuł się tu bezpiecznie. Ktoś jednak ich tutaj napadł. Ktoś się tutaj włamał. Napadł jego żonę, a pana sędziego uprowadził. No właśnie, i nie wiadomo po co. A może ten bandyta żąda okupu?
Wystarczy dać mu pieniądze i sprawa się skończy. Jeżeli pani sobie przypomni cokolwiek, proszę niezwłocznie dać mi znać. Każdy trop jest istotny. Ale ja już wszystko powiedziałam. Pan Norbert i pani Klaudia to ludzie godni naśladowania. Uczciwi, moralni, z zasadami. Ale znajdziecie tego bandytę, prawda? Wszystko mam zapisane w notesie. Za chwilę podam ci numer telefonu i adres. No przestań marudzić, że minuta ci nie zbawi. Na razie. Proszę pani! Proszę zaczekać! Dobry. Dzień dobry. Aspirant Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Poproszę dowód osobisty albo prawo jazdy. Proszę. Pani Iwona Motas, zgadza się? Tak, to ja. Dlaczego pani przede mną uciekała? Nie wiem, jakiś taki instynkt, panika, no nie wiem, tak wyszło. A w jakiej sprawie przyjechała pani do państwa Ziętek? Bo... Ja nie wiem, jak ja mam to wytłumaczyć. Ja po prostu musiałam coś sprawdzić. Niech mi pan powie, czy tam się coś stało. Pani nie odpowiedziała na moje pytanie. Dlaczego obserwowała pani dom państwa Ziętek? Chciałam porozmawiać z Norbertem. Ja dzwoniłam do niego wcześniej, pisałam, ale on się w ogóle do mnie nie odzywał i ja po prostu zmartwiłam się. A co panią łączy z panem Ziętek? No ja jestem jego znajomą. Proszę pani, albo będzie pani mówić konkretnie, albo postawię pani zarzut utrudniania śledztwa. Utrudniania śledztwa? Jeżeli ta suka coś mu zrobiła, to ją dorwę, przyrzekam. Wredna suka. Kto taki? Jego żona. Klaudia Ziętek, tak? A co ona mogłaby mu zrobić? Wszystko. Zatrzymana trafiła na komisariat. Musiała dokładnie wyjaśnić, co robiła przed domem poszkodowanych. Ważniejsze jednak były jej oskarżenia przeciwko żonie porwanego. Nie pałała do niej sympatią, ewidentnie. Wczoraj wieczorem miał jej powiedzieć, że chce rozwodu. Zabrać swoje rzeczy, przyjechać do mnie i zostać na zawsze. I w ogóle się do pani nie odezwał? Przygotowałam kolację, wino, świece. Powiedział mi, że będzie około godziny 22, ale nie przyjechał. Nie spałam całą noc, czekałam na niego. I postanowiła pani sprawdzić. No, dzwoniłam do niego całą noc i nic. Więc pojechałam pod jego dom, a tam radiowozy, policja. Czy tam się coś stało? Niech mi pani powie. Czynności są w toku. Na tym etapie nie mogę pani udzielać żadnych informacji. No dobrze, ale coś musiało się stać. Jestem przekonana, że ta suka musiała się na nim zemścić i nie chce dać mu rozwodu. Przecież to całe małżeństwo jest w ogóle jedną wielką fikcją. Oni nie mają dzieci. To wszystko można było już dawno temu załatwić bez bólu. Jak długo się pani zna z panem Ziętkiem? 2 lata pracowałam w sądzie jako sekretarka. Zakochaliśmy się. On chciał odejść od żony, ale ta Jędza powiedziała, że jeżeli to zrobi, to go zabije. To znaczy, że pan Norbert Ziętek wcześniej chciał już odejść od żony, tak? Tak. To było na początku naszego związku. Ja pamiętam, że on wtedy niestety uległ, ale no teraz chciał doprowadzić sprawę do końca.
A czy zna pani osobiście jego żonę, Klaudię Ziętek? Poszłam kiedyś do niej, do banku. Niby w sprawie kredytu, ale tak naprawdę zależało mi po prostu na tym, żeby ją zobaczyć i dowiedzieć się, co to za babsko. A czy również bywała pani u nich w domu? No tak. Norbert zaprosił mnie raz, jak pojechała na jakieś tam szkolenie do Warszawy. No ale ja nic nie zrobiłam, niech się pani tak na mnie nie patrzy, proszę. Proszę chwilę poczekać, dobrze? Zazdrosna żona, która nie pozwala odejść mężowi do młodszej kochanki i stara się pokrzyżować mu plany. Ale ktoś ją skatował. Jakiś podstawiony gość i co? Uprowadził męża po to, żeby odciągnąć od niego podejrzenia. Ale wiesz, on już próbował raz odejść i mu się nie udało. No i gdzie on teraz jest? Uciekł. Może skontaktuje się z kochanką, żeby do niego dołączyła. A może on w ogóle nie chciał odejść? Ślady wskazują, że napadu dokonała osoba trzecia. Może to ona wzięła sprawę w swoje ręce. Jasne. Wiesz co? Przepytam ją jeszcze dokładniej, Rybeńko. Może dostała drugiego kosza i postanowiła się zemścić. Kto wie? A ty, Misiek? Pójdź proszę do techników i sprawdź, czy znaleźli coś w laptopie i telefonie Ziętka. Może już coś ustalili. Słuchaj, a tak a propos tego trupa znalezionego w studience kanalizacyjnej. A zidentyfikowaliście już zwłoki? Nie, jeszcze nie. Próbki wysłaliśmy do badania DNA na CITO, ale to jeszcze trochę potrwa. No, w razie czego mogę jakoś pomóc. Wiesz co? Na moim biurku są zdjęcia Denata. Obejrzyj sobie. Może zauważysz jakieś szczegóły. Ale zwłoki są w totalnym rozkładzie. Zaklinałem los, by ten niezidentyfikowany Denat to był ktoś inny niż Czarny. Facet, którego porwała i zamordowała moja matka. Czy takimi samymi motywami kierował się porywacz sędziego? Musieliśmy to wyjaśnić. A komisarz Rychlik gdzieś jest? Przesłuchuję w sprawie porwania sędziego. Aha, ja właśnie w tej sprawie, bo sprawdziliśmy telefon tego zaginionego, no i facet dostawał pogróżki. Masz te pogróżki? No, głównie ty chuju, dorwę cię, odstrzelę ci łeb. Takie tam pozdrowienia. A namierzyliście tego, kto to pisał? To znaczy jeden numer był ostatnio szczególnie aktywny. On się pojawił jakieś 2 tygodnie temu i no, praktycznie codziennie wysyłał jakąś wiadomość. W dzień i w nocy. To namierzcie wszystkich, którzy wysyłali choć jedną wiadomość. Jasne, na razie masz tutaj tego aktywistę. Właściciel numeru okazał się kobietą z Gorczaka. Zastanawiający był fakt, że to była już kolejna kobieta zamieszana w sprawę zaginięcia sędziego Norberta Ziętka. Czy to był przypadek, czy jakiś schemat, któremu mieliśmy się przyjrzeć? Tego jeszcze nie wiedziałem. No już Nowaczykowa was zawiadomiła, tak? Dobry. Stara pizda. Wszystko jej nie pasuje, cholera wszystko się wtrąca. No. Aliny Czyszkiewicz szukam. A, dobrze, żeście trafili. Ona już wytłumaczy wam, kogo tam załapać za te połamane kwiatki. Ha! Gdzie ona jest dokładnie? Tam. Dziękuję. Dziękujemy. Sto lat,
No. Dobry. Alka, patrz, przyjechali. Co jest, kurna? Nudzicie się? Alina Czyszkiewicz? A kto pyta? Aspirant Andrzej Potoczny, komisarz Agata Rychlik, komisariat na Gorczaku. Pani Czyszkiewicz, zgadza się? Tak, to ja. A wy? A wy, kurna, wypadł mi stąd! Jeżeli pani się natychmiast nie uspokoi, to inaczej pogadamy. Chce pani tego? Co, suko, strzelać będziesz do mnie? Strzelać będzie do mnie, patrz, kurna! Pojebańcy jedni. A co? O co chodzi, co? Pani wysyłała pogróżki sędziemu Ziętkowi, zgadza się? Bo to chuj jebany jest! Przez niego mój kyciuś w pierdlu siedzi, a on se na wczasy z żoneczką pojechał. Kurna. Czyli potwierdza pani, że pani wysyłała te pogróżki, zgadza się? Jakie pogroszki, kurna, jakie pogroszki! Ja prawdę mówiłam, słyszysz ty? No, jak go dorwę, to kurna jaja z dupy powyrywam. Będzie żałował, że się urodził. Zostaje pani zatrzymana do wyjaśnienia. A jeść mi tam dacie, co? Dobra, Potoczny. Zabierz panią na komisariat, niech trochę odpocznie i ochłonie. Ja poczekam na mundurowych, przeszukamy jej mieszkanie. Mieszkanie, kurwa, jakie mieszkanie? Wam dam mieszkanie. Stój! Ręce, łap! Pani się odsunie, mówię! Grzecznie. Pani trochę ochłonie. Pogadamy. Boli. Andrzej, przejmij panią. Ręce przez kratę. Pić mi się chce. Coś zimnego przynieść. Niech pani się w ogóle cieszy, że pani tu trafiła. Na wytrzeźwiałce nie jest tak wesoło, a tam nie było miejsca. Bo imieniny Staszka były. Stanisława. Staszków u nas na pęczki. Przykro mi, nic pani nie przyniosę. Uch, ty złamasie jebany, ty. Ty niebieska pokrako policyjna, ty. Ty to tak traktujesz starsze kobiety, co? Jeszcze jeden wulgaryzm, a znajdę paragraf. Mówię ostatni raz. Panie Władzuniu, mój wnuk to dobre dziecko, złote dziecko, posłuszne dziecko. Dba o mnie, a ja o niego dbam. Ale ten chuj Ziętek wsadził go na Zetka. Wsadził go zamiast przysłać tu jakąś tą kuratelę albo opaskę i elektroniczną. Kurwa jebaniec zasrany. Wyrok to wyrok. Musi odsiedzieć. Człowieku, mój wnuk to takie dobre, wrażliwe dziecko, taki romantyczny chłopak. Romantyczny, rozumiesz? On bić się nie umie. A tam w piedlu to go, kurna, przelecą, cwela z niego zrobią. A co myślisz? A później jak wróci na Gorczak, to gdzie ja, komu ja oczy pokażę, co? A to o to chodzi, tak? Co powiedzą sąsiedzi? Sąsiedzi, pierdolę sąsiadów. Ten Ziętek, kurwa, życie mu złamał, zajebał, zesrał, oby zgnił, kutas jeden. Proponuję więcej spokoju. Jeszcze jedno, Obiad o której, co? Mam bardzo ważną sprawę do dzielnicowego, która dotyczy mnie i jego. Halo, dzielnicowy Potoczny! Co jest, Bartek? Co jest? Mam sprawę, bardzo ważną, poufną. To dotyczy mnie i pana. A ty, broda, zrób sobie przerwę od przerwy. Proszę cię uprzejmie. Twoja kawa. Zbożowa. No i co? Co to za sprawa? Będę dla pana pracował. Mam kontakty na Gorczaku, wiem kto, co jak.
Za ile zdobędę każdą informację. Nie no, świetnie, świetnie. Czyli takim moim ucholem będziesz, tak? Ja już nim jestem. I będziesz na każde moje wezwanie, tak? Tak, będę na każde wezwanie. Świetnie, no to marsz do szkoły uczyć się i lekcje odrabiać. Co? Jest pan zupełnie taki jak hrabia. Przeszkadza panu mój wózek, tak? Przestań bredzić, Bartek. To jest mój największy atut. Nikt tam mnie uwagi nawet nie zwraca. To co? To jak będzie? Bartek, powiem ci jak będzie. Zawiozę cię do domu. I nie przychodź mi więcej z takimi propozycjami. Pijesz tę kawę? Jedziemy. Ale niech sobie pan jeszcze raz tą sprawę na spokojnie przemyśli. Ty się lepiej za naukę weź. A nie wejdzie pan na górę? Nie. Ale dlaczego? Patrycja w szkole mi powiedziała, że nie wolno jej tutaj przychodzić. Co się dzieje? Nie będę ci tego tłumaczył, pozdrów żabę. Pomogę ci na schodach. Siemano. Ja tylko na chwilę. Gówno mnie obchodzi, po co tu przyszedłeś, trupa znaleźliście. To czarny? Nie będę z tobą na ten temat rozmawiał. Sypniesz matkę. To osobiście odstrzelę ci łeb. Strzelaj. To strzelaj! W dupie mam ten korczak. I te wasze sprawy. No. No. Schowaj to. Co się z tobą dzieje, człowieku? Taki z ciebie gangster. Matka jest morderczynią. Ale tylko ty to wiesz, tylko ty to widziałeś. Więc jeżeli puścisz pół pary z gęby, to Patrycja będzie oglądać tatusia już tylko na cmentarzu. Boję się. No nareszcie, godzinę temu miałeś wrócić do firmy. Dzwoniłam, pisałam, nie odpowiadałeś, tak? Miałem coś do załatwienia, w końcu jestem dzielnicowym. Wszystko w porządku? Bo wydajesz się taki jakiś nieco spięty. Co do mnie chciałaś? Wiemy już, do kogo należą odciski palców znalezione w domu państwa Ziętek. Zgarniemy gościa z atakami. Teraz? No przecież może przytrzymywać sędziego, o ile ten w ogóle jeszcze żyje. Jedziesz? Jadę. No. Otwórz. Halo, proszę pana, tu poczta. Czysto, tu nikogo nie ma. Cholera, nie zdążyliśmy. Sędzia był tu przetrzymywany. Dobra, wezwę techników. Niech zabezpieczą ślady. Żywego go stąd nie zabrał. Pewnie wywiózł trupa, żeby się go pozbyć. Też mam wątpliwości, czy on jeszcze żyje. Za dużo tutaj krwi. No chyba, że zorientował się, że go chcemy namierzyć i jednak wywiózł go żywego. Istnieje taka możliwość. Albo miał wspólnika. Dobra, dzięki chłopaki, zostawcie nas samych. Halo, to Rychlik. Wzywam Wydział Technik Operacyjnych.
Porywacz miesiąc temu wyszedł z więzienia. Odbywał karę za napad i pobicie właściciela kantoru. Miał przerwę w odsiadce w związku z leczeniem psychiatrycznym. Czy działał na własną rękę, czy na czyjeś zlecenie? Tego jeszcze nie wiedzieliśmy. A ty co, Potoczny? Za ciecia tu robisz? Muszę poczekać na jakieś plakaty. Jeszcze nie skończyłeś? Wiesz, jak jest. Moja służba ciągle trwa. Zidentyfikowaliście już tego trupa? Jeszcze nie. Ciągle czekamy na wyniki badań. Ty? Ty co tak się dopytujesz? Masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie, ale jak coś mi przyjdzie do głowy, to dam znać. Trzymaj. I baw się dobrze. Wiesz co, broda, myślę, że kierownik rewiru tobie kazał to zrobić i też mnie wychuśtać. Na razie. Kto wie, kto wie. Co to za plakaty? A ty co, ogon mi robisz? Powinienem? Pogadać chciałem. Służbowo? Nie tym razem. O co chodzi? O twoją młodą? Ojcem roku to ja nie jestem. Tylko o rodzinie chciałem pogadać. Co mówią o Potocznych na dzielnicy? Zawsze coś gadają. Coś konkretnego masz na myśli? Czarny. On przecież zniknął. Ludzie gadają, że go odpalili. To wiem, a kto go odpalił? Ty myślisz, że ja wiem, kto odpalił Czarnego? Pojebało cię? Ten, kto wie, nie puści pary z gęby. Ten skurwysyn miał wielu wrogów. Ale to wam zależało najbardziej. W sensie potocznym. Cokolwiek teraz zrobię, będzie źle. Ty... wiesz. Hrabia? Wiem. Dobra. Mi nic nie mów. Ja chcę trochę pożyć. A ty... ty powinieneś się chyba napić. Zagrychę mam w warsztacie. Dziady pieprzone. Kurwa, porządnego człowieka nie szanują. Kurwa, chuje jebane. Dzień jak co dzień. Cześć. Babcia Kiciusia wraca na dzielnię? Wysyłała pogróżki do sędziego Ziętka, bo jej wnuczek siedzi za niewinność. Ale sprawdziłam, kobieta ma alibi potwierdzone przez monitoring z monopolowego. A co z sędzią i porywaczem? Ustaliłaś coś przez noc? Niestety niewiele. Wystąpiłam do prokuratury o list gończy za Patrykiem Dębickim, ale z każdą godziną maleją szanse, że znajdziemy sędziego żywego. Co z żoną Ziętka? Przeżyła i odzyskała świadomość. Lekarz obiecał mi, że będę mogła z nią porozmawiać. Dobrze. Jak czegoś się dowiesz, daj mi znać. Ja pojadę na dzielnię i może ktoś puści farbę i coś powie. Dobra, w kontakcie. Agata rozmawiała z poszkodowaną. Klaudia Ziętek z feralnej nocy zapamiętała zamaskowanego mężczyznę, który żądał, by jej mąż zmienił zdanie i pozwolił pozostać mu na wolności. Sędzia Ziętek się nie zgodził. Potem zaczęła się kaźń tej kobiety. Straciła przytomność.
A co ty tu robisz, młody? Żaba o tym wie, że tu jesteś? Żabo tu mój brat, a nie klawisz. A poza tym mam dla pana dużo informacji. Tak? Byłem tu i tam, słyszałem to i owo. Na bank się to panu przyda. A przecież rozmawialiśmy już o tym, nie? Panie Potoczny, po pana mi nie widać, że ostatnio coś panu nie idzie. Ale dzięki mnie wskoczy pan na wyższy level. Oczywiście nie za darmo. No. Dobra, wchodzę w to. Godzina mojej pracy? 2 dychy. W porządku, godzę się. Zgadza się pan? Zgadzam się. A na stawkę też? Na stawkę też, czekaj tu na mnie. Kurde, mogłem 3 dychy zarządzić. Czego chcesz po łamańcu? Zarobić. Ty słyszałeś go? Bo chce zarobić. Niby jak? Zaśpiewasz nam, bo tańczyć to raczej chyba nie umiesz. A flaszki ci nie sprzedadzą. Zjeżdżaj stąd na ciągaczu. U mnie w kamienicy mieszka ta dzielnicowa pała. Potoczny. Chce wprowadzić tu jakąś obławę czy coś. Ma tu przyjechać ze 20 gliniarzy plus 5 psów. Tutaj? No tak. Potoczny głośno z kimś rozmawiał przez telefon. I ty to słyszałeś? Tak po prostu. No głuchy nie jestem. Chodzi o jakiegoś gościa, który porwał sędziego. Chcą go złapać i nogi mu z dupy powyrywać. Bo... Kurwa! A kasa dla mnie? Ty spadaj stąd lepiej szczylu, bo zaraz A kasa zarobisz. dla mnie? Ale po uszach. Nie ale- macie. Wypad. No. Agata, mam Patryka Dębickiego. Potrzebuję wsparcia. Wysłałem ci pineskę. Zaraz do ciebie dojedziemy. Nie rób niczego sam. Zaraz tam będziemy. Jasna cholera, on chce podpalić tę budę. Kto za to? Stój. Zabiję cię. Rozumiesz? Rzuć ten nóż. Tak jak tamtego. Rzuć ten nóż, powiedziałem. Kurwa. Zmarnował mi życie. Powiedziałem, rzuć ten nóż! Odłóż nóż, mówię! Obróć się. Obróć się i podejdź tu. Podejdź. Bliżej. Stój. Kuj się. Do bariery. Kuj się do bariery. Głuchy jesteś? Szybciej. I na kolana. Na kolana mówię. Już! Urwałeś Norberta siatkę. Pobiłeś jego żonę i zraniłeś policjanta. Pójdziesz za to siedzieć. Do końca życia zobaczysz.
Nic mi nie zrobisz? Mam żółte papiery. Nikt mi nic nie zrobi. Tylko czekasz tu na mnie. Panie sędzio! Panie sędzio! Panie sędzio! Słyszy mnie pan? Słyszy mnie pan? Trzymaj się pan. Oddychaj! Oddychaj! Żyją? Oboje? Oboje. Słabo. Może uda mi się to jeszcze jakoś naprawić. Dlaczego porwałeś sędziego? Jestem na przepustce, a że mi się kończy, to chciałem, żeby mi ją przedłużyli, ale ten debil mówi, że nie ma podstaw. A w czym zawiniła ci żona sędziego? Już mówiłem. Próbowałem się dodzwonić. Wypisywałem SMS-y. Nic. No to może przez żonę jakoś uda się do niego dotrzeć. Ale nic. Widocznie jej nie kocham. Torturami chciałeś na nim wymusić zmianę decyzji? Chciałem. Ale ten chuj spokojnie patrzył, jak szlachtuje jego żonę. Dźgam z scyzorykiem. Tam i tu. Tu i tam. Tu i tam. Jego też chciałeś zabić? To jego wina. Gdyby Knój podpisał mi papiery na leczenie tu na Gorczaku, nawet włosek by mu z głowy nie spadł. Taki uczciwy jesteś. Powiedziałem Ziętkowi, żeby zmienił decyzję. Miał wybór. Prawo dla niego jest najważniejsze. Jakie to kurwa prawo? Pobiłeś mężczyznę w kantorze. Skatowałeś go w biały dzień. Gdyby nie był idiotą, przyznałby mi zwyczajnie zniżkę. Chory cfel. Pobity właściciel chory. Sędzia chory. Jego żona też chora. A ty co? Jedyny kurwa zdrowy? Pytam. Masz szczęście, że przeżyli, bo miałbyś 3 zabójstwa na koncie. To jest kurwa szczęście. Ten chuj Ziętek wróci do roboty i dalej będzie sądził niewinnych ludzi. A mnie się czepiacie. Zaatakowałeś policjanta na służbie. Mógł zostać piekarzem, a że jest psem. Ryzyko zawodowe. Potoczny? Jakiś małolat chce z tobą rozmawiać? Otwórz. Cześć Bartek. Martwiłem się o ciebie. Wszystko w porządku? I to jak? No to co teraz robimy? W jakim sensie? No, jakie będzie następne zlecenie? Ale najpierw musimy się rozliczyć za wcześniejsze. No tak. Uczciwie zarobione. Ale następnego zlecenia już nie będzie. Jak to nie, jak tak? Przecież tak nam fajnie wyszło. Nie wiem, Bartek, co mnie podkusiło, że cię wysłałem do tych pijaczków, wiesz? Dzięki mnie złapaliśmy bardzo niebezpiecznego przestępcę. Dlatego w nagrodę zaproszę cię na pizzę, ale koniec już z takimi akcjami. Prawdę.
No, w sumie to chyba dobrze, bo ja się tak cholernie bałem, że naprawdę, nie wiem, mogli mnie pobić czy coś. Właśnie. To był szczyt głupoty z mojej strony. Jeszcze raz bardzo cię przepraszam, Bartek. Praca gliniarza to nie był dobry pomysł. Nie wiem, co mnie podkusiło. Wiesz, no chciałeś zarobić. Chyba wrócę do rozdawania ulotek. Wiesz co, najlepiej to ty wróć do nauki. Z pracą jeszcze możesz poczekać. No, dobra, no to już zawijam kitę. Pomoże mi pan? No jasne. Dębicki podpisał zeznania? Owszem, podpisał 3 X-ami. Tak trafi do pudła na wiele lat. Sam sobie załatwił wyrok. To nie jest takie pewne. On miał przerwę w odsiadce z powodu problemów psychicznych. To od biegłego psychiatry będzie zależało, co z nim dalej będzie. Ale on normalny na pewno nie jest. No, wiesz, działał logicznie i racjonalnie. Też mi się tak wydaje. Ale to już nie są nasze decyzje. My już swoje zrobiliśmy. Co ty tu jeszcze robisz? Zmykaj do domu, dzieci masz. Nie mogę. A zidentyfikowaliście tego denata? Owszem, zidentyfikowaliśmy. To Szymon Czarnecki. Czarny. Właśnie. Czarny. Więc rozpoczynamy śledztwo w sprawie zabójstwa Czarnego. To był gangster. Pewnie trafił na większego od siebie. Większy od niego jest tylko twój brat, Potoczny. Mój brat jeszcze miesiąc temu cierpiał na zaniki pamięci. Nawet nie wiedział, kim jest. Ale hrabia nigdy nie działał sam rybeńką. Ktoś może chciał go pomścić. Sorry. Ktoś na pewno chciał go pomścić. Nie teraz, kurwa, nie teraz. Komendant ma wyznaczyć kogoś od nas, policjantkę, która jest podobna do pani wiceprezydent. I kto to będzie? Do wszystkich jednostek, uprowadzenie policjantki. Jesteś gliną? Sierżant Adrianna Majcher.